czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Tutaj jest 10 monet. Bardzo dobrze. Karta związana ze stabilizacją i nie tylko finansową. Co lub kto do Was przychodzi, kto się pojawia. Tutaj jest król monet, więc na razie całkiem nieźle to się zawiązuje. Co odchodzi do przeszłości. Tutaj jest 7 mieczy. Nie będzie oszustwa. I też wydaje mi się, że coś, co teoretycznie wydawało Wam się, że nie idzie po Waszej myśli finansowo, czy tam jeśli tutaj chodzi o pracę, to wychodzi na to, że to się odwróci, że wcale nie jest tak, że nie idzie to po Waszej myśli. Jak Wy się przedstawiacie? Wy pokazujecie się jako 9 mieczy i to jest ciekawe, dlatego że o czymś się martwicie i wychodzi na to, że tak naprawdę nie ma powodu ku temu. Co Was wspiera, jaka będzie rada? Tutaj w Radzie jest królowa buław, być może ktoś, kto reprezentuje trygon ognia, czyli baran, lew, strzelec. I czego unikać, co raczej Wam przeszkadza lub kto. Paź buław i z przełożenia karta rydwanu. Wydaje mi się, że rozkład jest naprawdę ciekawy. Zobaczymy, jak będzie z czytaniem. To już tutaj zależy ode mnie. Ale najwięcej jest monet i właściwie mieczy. Chociaż miecze i buławy i monety, wszystko naraz. Ale może w takim razie zacznę od początku, żeby tutaj się nie pogubić. Z przełożenia macie rydwan, więc niewątpliwie sprawy ruszają do przodu, coś przestaje stać w miejscu i ta karta wydaje mi się, że może również wskazywać na podróże. To znaczy, oczywiście, że może, natomiast w Waszym przypadku, w przypadku tego rozkładu nie do końca, ale oczywiście może ktoś odbywa podróże w tym tygodniu, na przykład po to, żeby coś wyjaśnić, z kimś porozmawiać. Również mogą to być podróże służbowe. Jeśli chodzi o rydwan, to też widzę przejęcie tutaj kontroli i najprawdopodobniej chodzi tutaj o przejęcie kontroli, jeśli chodzi o sprawy finansowe, czyli wreszcie z kimś porozmawiacie, albo na przykład zwrócicie komuś uwagę, komuś, kto nie traktuje Was tak, jakbyście sobie tego życzyli. Jako że w ogólnej energii macie 10 monet, to ja też widzę, że ktoś tutaj bierze się za porządki w szafach, w garażach, takie porządki wiosenne, słuchajcie, związane z tym, żeby zrobić sobie miejsce na nowe, ale też tak naprawdę posprzątać sobie również w głowie, bo bardzo często sprzątanie w głowie właśnie zaczyna się od tego organizowania spraw i rzeczy, które są dookoła nas. Natomiast przy tej 10 monet powiedziałbym, że tutaj jest jakaś obfitość finansowa i nie musi wcale chodzić o to, że dostaniecie dodatkowe pieniądze, ale bardziej o to, że zaoszczędzicie pieniądze na przykład na jakiejś podróży czy jakimś wyjeździe, tylko i wyłącznie dlatego, że umiecie kontrolować swoje wydatki. I to jest tutaj bardzo jasno zaznaczone, że raczej kierujecie się głową i rozumem, aniżeli takim rozrzutnym, emocjonalnym wydawaniem pieniędzy. Tutaj zobaczcie, przychodzi do Was król buław i on może być takim szefem, czy szefową, kimś, kto jest wyżej postawiony i od tej osoby zależy dużo finansowo. Więc niewątpliwie tutaj, znowu to podkreślę, jest powodzenie w rozmowach z takimi wyżej postawionymi osobami, takimi autorytetami. No i znowu to powiem, przejęcie kontroli nad sytuacją. Natomiast jeśli chodzi o króla monet, to on też jest takim egoistą, ale takim zdrowym. I tak, ja wiem, tutaj już mi wiele osób pisało, że nie istnieje coś takiego jak zdrowy egoizm, tylko jest po prostu egoizm. Ale tutaj chodzi mi o to, że on przede wszystkim stawia siebie i swoje potrzeby na pierwszym miejscu. I nie ma to nic wspólnego z tym, że on tutaj gardzi innymi,
lub odrzuca innych prośby, czy na przykład nie pomaga innym, tylko chodzi o to, że nie podkłada siebie i nie rezygnuje ze swoich przyjemności czy ze swojego dobra na rzecz innych. Czyli nie jest tak, że rzucam wszystko i po prostu mimo tego, że mam dużo pracy czy wiele obowiązków, rzucam wszystko i jadę na drugą stronę miasta, żeby pomóc, nie wiem, koleżance czy koledze, dlatego że potrzebują się, wygadać. Słuchajcie, czemu nie, ale nie w momencie, kiedy mamy dużo do zrobienia. Zawsze można też pewne rzeczy zrobić przez telefon, prawda? Momento. I teraz tak. Tutaj do przeszłości odchodzi 7 mieczy, czyli oszust, złodziej, osoba, która za plecami kombinuje. I tutaj jak najbardziej w kontakcie z osobami, które wam dodają dodatkowych obowiązków, czy na przykład twierdzą, że ich problemy, czy ich tak naprawdę życie jest ważniejsze aniżeli wasze problemy, aniżeli wasze obowiązki, to z takimi się bardzo łatwo rozprawiacie. I też widzę, że tutaj na szczęście dla osób, które na przykład, tutaj wybaczcie jakiś helikopter za oknem, mam nadzieję, że bardzo nie słychać, dla osób, które na przykład angażują się bardzo w sprawy dla nich ważne i te sprawy od jakiegoś czasu już się ciągną, typu remont mieszkania, sprzątanie w ogrodzie, w garażu itd., itd. Wszystkie sprawy związane z organizacją, z pieniędzmi, z wygodą w waszym życiu, to nie ma tak, że idziecie po łebkach, bo już macie dosyć, aby tylko coś doprowadzić do końca, aby tylko zakończyć. Właśnie nie. Robicie to skrupulatnie, krok po kroku i to jest ważne, dlatego że wówczas jakby efekty będą bardziej tak jakby długofalowe. I na przykład też możemy to odnieść do diety, czy powiedzmy do ćwiczeń. Zobaczcie, wy pokazujecie się jako 9 mieczy i to mnie zastanawia, dlatego że ta karta pokazuje, że jednak jest ten czynnik stresu i momentami trudno wam się śpi, trudno zasnąć, albo na przykład ten sen jest po prostu taki lżejszy, tylko i wyłącznie dlatego, że o coś się martwicie. I z tego co widzę, jest to związane z podróżą, albo właśnie z pieniędzmi, czy z waszym bezpieczeństwem. I z tego co widzę, nie ma sensu się przejmować, dlatego że wszystko to, co możecie robić, aby daną sytuację utrzymać w ryzach, widzę, że już robicie. I tutaj niewątpliwie trzeba więcej się wyciszać, tłumaczyć sobie pewne rzeczy, zadbać o zdrowy sen i być może po prostu zredukować takie sprawy, które słuchajcie, waszą dopaminę tutaj pobudzają. Być może w tym tygodniu wypadałoby mniej siedzieć na telefonach i po prostu przeglądać te wszystkie media socjalne, społeczne. Dlatego, że to jest uzależniające od takich właśnie szybkich nagród w postaci jakiegoś fajnego postu czy czegoś śmiesznego. Ale też tutaj jeszcze widzę jedną rzecz, że jest przejęcie kontroli w sytuacji, w której macie w swoim otoczeniu osobę, która wiecie, że zachowuje się nie fair, nie w porządku i na przykład was oszukuje. Na przykład w takich relacjach romansowych to może chodzić o kogoś, kto mówi, że nie ma rodziny, albo kogoś, kto już teoretycznie mówi, że rozstał się z żoną czy z mężem, ale wcale tak nie jest. Tutaj widzę zidentyfikowanie czyichś kłamstw. W radzie macie królową buław i tutaj jest jak najbardziej to rada, która sugeruje, żeby zorganizować sobie cały tydzień i zaplanować pewne rzeczy, żeby nie było niespodzianek w momencie, kiedy coś tak niespodziewanie wyskoczy, bo może też tak być. Tutaj nie bez powodu pojawił się rydwan, bo chodzi o to, żeby wszystko zaplanować i mieć w ryzach. Wykazać się takimi zdolnościami zarządzania, planowania, ale też delegowania, żeby nie robić wszystkiego w domu czy w pracy tylko i wyłącznie samemu czy samej. Trzeba zaangażować do
sprzątania na przykład na wiosnę, współdomowników, partnerów, dzieciaki i tak dalej. Tutaj też z osobami, które identyfikujecie, że coś ostatnio nabroiły za waszymi plecami, to absolutnie nie polecam tutaj na paluszkach dookoła nich skakać, tylko jasno, klarownie i wprost skonfrontować daną sytuację, osobę. Czego nie robić, czego unikać, tutaj jest paź buław i on jest takim młodym osobnikiem, który lubi się komunikować, ma w sobie werwę i zapał i na pewno to jest związane z tym, żeby znowu nie chodzić dookoła kogoś na paluszkach i jeśli czujecie, że wam się coś należy, jeśli czujecie, że jakaś rozmowa musi się odbyć, to po prostu jak najszybciej to uczyńcie. Też jeśli coś wam leży na sercu i coś, co nie pozwala wam spać, na przykład właśnie spokojnie, czy w ogóle ostatnio funkcjonować, to tutaj też musi być konfrontacja, ale widzę, że przynajmniej w tym tygodniu macie wszystkie narzędzia, żeby taka rozmowa czy konfrontacja się odbyła i to z korzyścią dla was. Więc jak najbardziej wypadałoby przestać to odkładać na później. Też tutaj widzę w tym paziu, żeby unikać osób, które nie wiedzą, czego chcą i są niedojrzałe emocjonalnie. W tym tygodniu jaśniej zaznaczyć granice i nie pozwalać takim osobom, żeby wpływały na wasz nastrój, czy na to, co dzieje się w waszym życiu. I mam nadzieję, że ten tydzień będzie wspaniały i że z kimś to czytanie rezonowało. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, hej, cześć i pa pa.